Maslow wierzył, że nasze zachowania wynikają z potrzeb i że te potrzeby są realizowane w pewnej hierarchii. Realizacja potrzeb wyższego poziomu ma miejsce tylko wtedy, gdy będą zaspokojone te niższe, ten poziom niższy. I piramida Maslowa przedstawia pełen tak jakby obraz poziomu wzrostu człowieka, wskazujący potrzeby człowieka z jednej strony i perspektywę myślenia z drugiej. I teraz on powiedział coś takiego, że życie to ciągły proces wyboru między poczuciem bezpieczeństwa, czyli ze strachu i potrzeb obrony, a ryzykiem, ze względu na potrzebę postępu i wzrostu, a ryzykiem, czyli ciągły wybór między bezpieczeństwem a ryzykiem. I dokonuj takiego wyboru, aby rozwijać się kilkanaście razy dziennie, on tak mówił, ale to żeby po prostu włączyć uważność i mieć jakby uwagę na ten obszar. I teraz, żeby już nie przedłużać, słuchajcie, ja tylko uruchomię jedną rzecz, chyba najbardziej prawidłowo, nie? Tak. Mhm. Dobrze. Dobrze, Gosiu, to oddaję Ci głos. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję za wprowadzenie. Oczywiście piramida potrzeb według Maslowa, tak jak Gosia powiedziała, najważniejsze są te podstawowe, tak? Ta pierwsze to są potrzeby fizjologiczne, czyli potrzeby biologiczne. Czyli moi drodzy, jedzenie, picie, spanie, odpoczynek, oddychanie. Zobaczcie, dlaczego one są tak ważne, dlaczego to są potrzeby pierwszego rzędu. Bo spróbujcie na przykład nie jeść miesiąc. Spróbujcie nie pić przez tydzień. Da się. Albo sen. Sen, jak kiedyś też na poprzednich live'ach mówiłam, jest bardzo potrzebny, ponieważ on regeneruje nasz organizm. Nasz organizm wtedy też wypoczywa. I ja na przykład mam tak, że w ciągu całego dnia pracuję bardzo, bardzo aktywnie. Teraz mam jakieś porażki w życiu i tak dalej. Mój umysł niesamowicie obciążony, ale idę spać, 22 mnie już nie ma, budzę się rano i zaczynam jakby nowa ja. Nową, czystą kartą, którą tak polecam. Także te potrzeby fizjologiczne pierwszego rzędu są najważniejsze. Druga potrzeba jest to potrzeba bezpieczeństwa, też bardzo ważna, bo każdy chce się czuć dobrze. Moi drodzy, tutaj to potrzeba bezpieczeństwo fizyczne, tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy mieli miejsce, czyli na przykład dom, tam gdzie możemy się schronić przed jakimiś zagrożeniami fizycznymi, tak? Gdzie możemy czuć się dobrze, gdzie możemy pozbyć się tych niebezpieczeństw. Dalej, bezpieczeństwo finansowe jest bardzo ważne. Tak naprawdę każdy z nas potrzebuje tej stabilności finansowej, tak? Ale też fajnie jest, żebyśmy potrafili sobie odłożyć jakieś pieniądze, możliwość jakiejś oszczędności, żeby też było takie poczucie bezpieczeństwa w przyszłości. Co jeszcze, moi drodzy? Bardzo ważne tutaj jest bezpieczeństwo zdrowotne, czyli to, żebyśmy sobie zapewnili na przykład dostęp do opieki zdrowotnej, to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie, moi drodzy, a przede wszystkim o tą profilaktykę swojego zdrowia. Wtedy też będziemy czuli się bezpieczniej. To również, moi drodzy, bezpieczeństwo społeczne. Tu chodzi o to, że jest taka potrzeba, taka chęć przynależności do grup społecznej, do takiej akceptacji, wsparcia, ale o tym będę mówiła też troszeczkę dalej. Także potrzeba fizjologiczna, potrzeba bezpieczeństwa są to potrzeby najważniejsze. Kolejna, trzecia, jest to potrzeba przynależności i miłości. Bardzo ważna jest to, moi drodzy, przynależność do rodziny. Dom jako takie miejsce, gdzie doświadczamy poczucia przynależności. Tu mamy osoby, tak, osoby, z którymi łączą nas więzy emocjonalne, gdzie powinniśmy być akceptowani, kochani bezwarunkowo. Tu też również przynależność, moi drodzy, do przyjaciół. I tu chodzi o relacje z przyjaciółmi. Przyjaciele to ludzie, z którymi dzielimy się naszym doświadczeniem, którym poświęcamy, dajemy wartość, dajemy siebie, ale też w zamian otrzymujemy. I wiecie co, angażując się w różnego rodzaju marketingi sieciowe, w których współpracowałam i współpracuję, muszę Wam powiedzieć, że tam, gdzie odnosiłam sukcesy i dla mnie prawdziwy przyjaciel to jest ta osoba, która razem ze mną potrafi cieszyć się moimi sukcesami, które osiągałam i osiągam. I za to jestem bardzo wdzięczna. Dalej, moi drodzy, przynależność do tych grup różnych społecznych, tak, każdy, czy to szkoła, czy to praca, czy jakaś wspólnota lokalna, czy jakieś organizacje społeczne, czy, moi drodzy, kluby. I taki klub chociażby, który ja tutaj z Gosią otwieram dla Was specjalnie, jest to klub rozwoju. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, ale przyłączając się do takiego klubu rozwoju, możecie osiągnąć niesamowitą satysfakcję i spełnienie siebie.
Co jeszcze, moi drodzy? Przynależność do społeczności internetowej. No, takie teraz mamy czasy, taki jest świat, że są portale społecznościowe, tak, są fora dyskusyjne, jakieś grupy, tam właśnie nawiązujemy jakieś relacje, prawda? I ta potrzeba właśnie odnosi się, ta potrzeba bezpieczeństwa, odnosi się do pragnienia akceptacji, tak, przynależności do jakichś grup społecznych i do nawiązywania pozytywnych relacji. I właśnie relacje, moi drodzy. Ostatnio ktoś zadał mi takie pytanie, no ty jako coach, może powiedz, co takiego osiągnęłaś, a czym możesz się pochwalić? I wiecie co, ta pierwsza myśl była, no takie rzeczy materialne przyszły, dom, może mieszkanie, tak, takie rzeczy. No oczywiście te rzeczy materialne mogą dostarczać nam pewnych jakichś tam udogodnień, ale moi drodzy, takie prawdziwe bogactwo tkwi w relacjach międzyludzkich. I właśnie tym mogę się pochwalić. Bo tak naprawdę niezależnie, nieraz od odległości, niezależnie od przerwy w kontakcie czasowej, to wracam i rozmawiam, tak jakbyśmy nie mieli żadnej przerwy, tak? To jest naprawdę silne, to jest mocne, bo relacji nie da się kupić za pieniądze. Relacje wymagają zaangażowania, wymagają empatii, zrozumienia, czasu, tej uwagi, jaką sobie nawzajem poświęcamy, tak? I relacja jest właśnie bezcenna. I to jest właśnie moja umiejętność, to jest moje osiągnięcie, przez te moje lata doświadczeń. Tej relacji też się nauczyłam, moi drodzy, to nie było takie proste, tak? Ale jest i najważniejsze, że ona jest i jest szczera i z tego naprawdę jako life coach jestem dumna. Kolejna potrzeba, moi drodzy, potrzeba uznania. Uznania i tutaj Maslow podzielił tę potrzebę, uwzględniając dwie kategorie. Jest to uznanie społeczne i uznanie osobiste, tak? Bo człowiek tak naprawdę chce być widzialny, chce być słyszalny, chce być akceptowalny przez innych i może są to jacyś dyrektorzy, może jacyś przedsiębiorcy, może prezesowie, może osoby, które zarządzają ludźmi, tak? Być może będzie to dla Was cenna wskazówka. Jest tak, że bardzo często pracownicy oczekują pochwał, tak? Oczekują aprobaty, jakiegoś takiego uznania za osiągnięte swoje cele, rezultaty. I bardzo często, nie zawsze pieniądze, ale moi drodzy, wystarczy, byście podeszli do swojego pracownika, oklepali go po ramieniu i powiedzieli: słuchaj, dobrą robotę wykonałeś. To jest niesamowite uznanie. I moi drodzy, uznanie osobiste, bardzo ważne, odnosi się do ciebie, do osoby wartościowej, kompetentnej, godnej właśnie szacunku. Tu chodzi o to, żebyś docenił właśnie własne swoje umiejętności, osiągnięcia, swoje talenty. I moi drodzy, piąta potrzeba samorealizacji. Jest to oczywiście najwyższy już poziom tych potrzeb. Odnosi się do pełnego wykorzystania potencjału, który masz w sobie. I Maslow uważał, że te najniższe potrzeby, czyli fizjologiczne, bezpieczeństwo, przynależności, uznania, jeżeli one już są zaspokojone, no to teraz możesz skoncentrować się na realizacji swoich celów, spełnieniu siebie, tak? Dążenie do takiego rozwoju, do rozwoju osobistego. Bo tak naprawdę, moi drodzy, w obecnych czasach jest tak, że ciągle są jakieś zmiany, jest jakiś postęp i albo się rozwijasz, albo się cofasz. I ktoś kiedyś powiedział, bo uwielbiam cytaty, jak wiecie, albo się rozwijasz, albo zwijasz. Nigdy nie stoisz w miejscu. A mój taki cytat, który mnie bardzo motywuje, Maxwella, coacha, trenera rozwoju osobistego, powiedział: kiedy się rozwijasz, możesz pomagać innym w rozwoju. I ja tak właśnie chcę. To ode mnie tyle, jeśli chodzi o te potrzeby. Może teraz Gosia dalej kontynuować. Ja teraz chwilkę jakby porozmawiacie teraz ze mną. Słuchajcie, tak słucham Małgosi i nie wiem, czy Wam też tak się wydaje, ale nie wiem, w moim życiu przynajmniej tak było, że te potrzeby były, one się zmieniały, one ewoluowały. Podam Wam przykład. Kiedyś w ogóle nie zwracałam, kiedyś jak byłam taka młodziutka, 20 lat czy 18 lat, w ogóle nie zwracałam na to, jakie jedzenie spożywam. Na szczęście w tamtych latach całe jedzenie to było bio. Nikt nie słyszał o tym, że musi być jedzenie bio, żeby je jeść, bo wszystko było bio. Natomiast dzisiaj, po tych 30 latach jakby tego życia, gdy widzimy na półkach żywność bio,
to my myślimy, że ona jest jakaś inna. Ja nie mam tego programu, przynajmniej nie miałam kiedyś, że trzeba było wyszukiwać w sklepach jedzenia bio. I teraz, jeżeli chodzi o te potrzeby, te podstawowe, nawet jedzenie, tak, to jedzenie się zmienia na przestrzeni lat, zupełnie inaczej funkcjonujemy. My ponad 20 lat prowadziliśmy firmę cateringową, mieliśmy kilka punktów takich restauracyjnych i kiedy zaczynałam tą swoją przygodę w tym własnym biznesie z restauracją, to najlepiej zawsze szły dania, kotlety schabowe, jakieś karkówki w sosie, takie ciężkie, słuchajcie, dania. Kuchnia polska z reguły jest bardzo taką ciężkostrawną, natomiast dzisiaj wszystko to się zmieniło i zobaczcie, ludzie poszukują dietetycznych, lekkostrawnych, bo ta świadomość też się nasza poszerzyła, no i jedzenie jest takie troszeczkę, daje nam po prostu do myślenia, co zawiera się w tych produktach, które kupujemy i już zwracamy uwagę na to, że poszukujemy, mamy potrzeby po prostu innego spożywania produktów. Tak samo jak przykładowo potrzeba przynależności. To już się kształtowało, najpierw przynależeliśmy do rodziny, później do szkoły, do kolejnej szkoły, do płci. Teraz ja mieszkam za granicą, słuchajcie, i zobaczcie, jaka ta przynależność jest silna, jest mocna. Jak widzę gdzieś, słyszę gdzieś polski język, to od razu po prostu bym podbiegła, porozmawiała, czyli już jakby też do języka, do kraju jesteśmy tacy, przynależymy, już się utożsamiamy z tym, tak? Ale tu też się wszystko zmienia, bo kiedy słyszę nawet młodych ludzi, którzy tu rozmawiają po angielsku perfekcyjnie, po niemiecku, to słuchajcie, jestem taka dumna, że po prostu ten świat, ten mały świat, w którym ja się urodziłam i w którym ja byłam taką młodą osobą, 18-20 lat, wystraszona, bez języków, nie wolno wyjeżdżać nigdzie za granicę, broń Boże do Niemiec, bo nas zabiją, inne narodowości ukatrupią, no jedynie jeszcze Ameryka to było, można było tam się starać, natomiast inne kraje to były B. Natomiast dzisiaj, jak podróżujemy po całym świecie, to widzimy szczególnie Polaków, tych młodych, głównie młodych, gdzieś, no mam na myśli do 40 młodszych ode mnie, ale znają perfekcyjnie języki, świetnie się dogadują, są naprawdę bardzo przedsiębiorczy, o tak, zaradni. Jedyne co mnie tak wkurza, słuchajcie, w Polakach, to jest to, że mamy takie niskie poczucie własnej wartości, że po prostu kłaniamy się wszystkim w pas, klękamy przed wszystkimi narodowościami. Dopiero tutaj odkryłam po prostu, jak mamy zakodowane w sobie od dzieciaka to nasze niskie poczucie własnej wartości. Pewnie to się gdzieś tam nakładało z wojnami, z rozbiorami, ciągle coś tam ktoś, jakieś inne kraje od nas chciały, ale te potrzeby, bo wracajmy do tematu, te potrzeby jakby tego rozwoju, który w pewnym momencie przychodzi do nas, dla nas, to jest niesamowite dla mnie, jak ja to wszystko obserwuję. I słuchajcie, ta samorealizacja to jest też między innymi rozwój osobisty, ale rozwój właściwie całe nasze życie polega na rozwoju, tak? Wszechświat cały czas jest w ruchu, a my, jeżeli jesteśmy częścią wszechświata, więc też musimy się rozwijać. I tak jak Małgosia powiedziała, jeżeli się nie rozwijasz, to się zwijasz, to jest oczywiste i to jest prawdziwe, bo zobacz, jeżeli energie cały czas krążą, wszechświat cały czas idzie do przodu, a my jesteśmy cząstką tego wszechświata, no to jeżeli my będziemy stać w miejscu, to samoistnie się cofamy, tak? Czyli rozwój osobisty, czy czytanie książek chociażby, czy jakby ja przynajmniej, ja zawsze miałam, słuchajcie, taką potrzebę, żeby poszukiwać, żeby czytać książki, żeby poznawać, jak w ogóle świat funkcjonuje, jak człowiek funkcjonuje, skąd się on w ogóle wziął tutaj na tej ziemi i co on tutaj takiego robi. Oczywiście to było gdzieś w wieku po 20 dopiero, natomiast dzisiaj bardziej jeszcze to się jakby przełożyło, bo miałam bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo, ja lubiłam doświadczać, ale też między innymi, słuchajcie, jakby potrzeby to też jest realizacja pasji, czyli już nie tylko pracuję dla innych, dla dzieci, dla rodziny, ale też ważna jestem ja, co ja czuję, co ja bym chciała robić, jak ja bym chciała, żeby wyglądało moje życie, jakie są moje cele, te wewnętrzne, takie z serca płynące, czyli realizacja moich własnych celów życiowych, oczywiście nie zapominając o najbliższych, o ludziach, o współpracownikach, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, ale przede wszystkim też te osobiste cele, tak? I powiem Wam, że teraz taka bardzo mocna potrzeba jest, jakby wyłania się we mnie już od wielu lat, jakby
ale jakby taka autentyczność i autonomiczność. To też między innymi w rozwoju Maslow to ujmował w tej swojej piramidzie potrzeb i osoby samorealizujące się dążą do życia autentycznego, zgodnie z własnymi wartościami, przekonaniami, aspiracjami. Ważne jest dla nich autonomiczne podejmowanie decyzji i życie w zgodzie ze sobą. I to o tym właśnie rozmawiamy tu bardzo często na tej grupie, Kreuj swoje dobre życie. Prowadzimy was jakby tak kroczkami, słuchajcie, wy nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie, ale my was prowadzimy poprzez pewien proces i gdyby osoba tak uczciwie obejrzała, przesłuchała kilka razy te nasze live'y, to one są jakby takie małe puzelki, które idą kroczek po kroczku do tego, że stawiamy sobie te cele, szukamy tych swoich celów takie typu C, czyli te wypływające z serca, czyli te nasze przeznaczenie, po co tutaj przyszliśmy na tą ziemię. Później te kolejne puzzle, czyli dlaczego te cele są dla nas ważne, kolejne jakby te poczucie własnej wartości, czy obraz samych siebie, żeby nad tym popracować, bo my, szczególnie kobiety, no niestety powiem wam szczerze, że mamy trochę trudności z tym. Wiadomo, z czego to wynika, nie będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale to jest jednak prawda. Ja tutaj może zatrzymam tą prezentację, bo chciałam jeszcze z wami porozmawiać. O, już jesteśmy z Małgosią. Słuchajcie, zadam wam takie pytanie, bo jest tutaj nas kilka na żywo, ale nawet dla tych osób, które będą nas odsłuchiwały za jakiś czas, napiszcie nam w komentarzu, jak wy widzicie te swoje potrzeby i na których potrzebach, chociażby nawet według tej piramidy Maslowa, utknęliście na przykład, albo macie z jakąś potrzebą, nie wiem, jakiś problem, tak? Czy chociażby przynależności, bo należycie, taka bardzo popularna, słuchajcie, bo każdy z nas jesteśmy jednak ludźmi stadnymi, więc lubimy z ludźmi przebywać i być może należycie do jakiejś organizacji, społeczności. Napiszcie, jeżeli należycie, to jak w ogóle się tam realizujecie, jak w ogóle się tam spełniacie, czy przebywanie w tych społecznościach wzmacnia was, czy daje wam wartość, czy wzrastacie w tych społecznościach, czy karmicie się tą społecznością, bo nie chodzi, wiecie, teraz mi o jedzenie, tylko o taką karmienie się po prostu wewnętrzne, takie wsparcie. Adam napisał finansowa i samorealizacji. No właśnie. Znaczy ja, jeśli chodzi, bo tak przypomniało mi się, jeśli chodzi o tę potrzebę samorealizacji, bo jest ona na najwyższym poziomie i ja tam mówiłam, że chodzi o ten potencjał, który mamy w sobie do wykorzystania, bo tylko chciałam powiedzieć, że w każdym człowieku we wnętrzu jest nieskończoność, tak? Jest ten potencjał i nieważne, kto na przykład coś miał na przykład do ciebie wczoraj, przedwczoraj czy miesiąc temu, nieważne po prostu jaką masz ścianę za sobą, tak? Wszystko odpuszczasz. I to, co było, to już było, tak? To zostało przeorane, tak? Teraz możesz po prostu zasiać i zebrać plony tak naprawdę. I możesz tak naprawdę wziąć się za siebie i iść po swoje, z tym swoim właśnie potencjałem. Tego życzę Adasiowi. No właśnie. Wiecie co, jeszcze tak ja tylko na zakończenie, nie będziemy tego omawiać, ale już przed śmiercią Maslow jeszcze opisywał 3 kolejne potrzeby. Ja tylko wspomnę, że są to potrzeby jakby takiego rozwoju duchowego, bo jakby już te ostatnie lata jego życia już jakby doświadczał, miał potrzebę oprócz tych podstawowych 5, ale też jakby takich mistycznych doznań, takiego rozwoju duchowego, gdzie dzisiaj bardzo dużo się na ten temat mówi. Znaczy wiesz co jeszcze tutaj Adam napisał, że przynależeć nigdzie nie muszę, jestem sam sobie sterem, żaglem i okrętem. Jak najbardziej tak, natomiast myślę, że szybciej płynie się statkiem niż tylko pojedynczo. Pojedynczo. To nam się tak wydaje, Adam, że ty nie należysz. Ty przynależysz już do swojej rodziny. To tak, już jest dokładnie. to jest ten pierwszy poziom. Na początku przynależymy do swojej rodziny. Później przynależymy do swojej klasy, do liceum, czy mamy świadomość tego, Pracy czy nie? też. Przynależymy. Przynależysz do Polaków jako narodowości, przynależysz do kraju. Ty możesz tego nie czuć, ale to jest tak silne. A teraz właśnie mi się przypomniało, bo bardzo fajne pytanie i dziękujemy ci za to, ale zobaczcie, jak to bardzo łatwo można rozpoznać. Kiedy słuchasz hymnu narodowego, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co się dzieje z nami? Kiedy nawet na meczach, słuchajcie, mój mąż jest fanem piłki nożnej i często jak jest mecz, Polacy grają, to jest hymn. To ja od razu mam ochotę wstać.
to powoduje, że jeżeli masz taką reakcję, że po prostu wstajesz albo coś poczujesz, to znaczy, że mamy te połączenia bardzo silne mamy połączenia. I może na poziomie świadomym byśmy ich nie chcieli albo chcemy je zmienić, ale na poziomie podświadomym one są bardzo głęboko zakorzenione, bo bardzo często to robiliśmy w podstawówce, na apelach, na różne takie rzeczy, więc czy chcemy, czy nie chcemy, to tak jest, ale to jest prawda, większość ludzi, szczególnie młodzi, teraz jakby się trochę tak buntują i faktycznie ja widzę też po swoim synu, natomiast w niektórych wypadkach, a to koszulka z orłem polskim, a to nie da nic powiedzieć na Polaków, a to gdzieś tam idzie za Polakami, więc te małe szczegóły powodują, że jednak mamy te powiązania i pewnie będą zawsze takie. Ja mam, słuchajcie, rodzeństwo, które mieszka za oceanem już ponad 30 lat, no ale jak o Polsce się rozmawia, jak się mówi o Polakach, to łezki gdzieś tam lecą, więc jest to przywiązanie do tych grup. Ale dobrze, Gosiu, chcesz coś powiedzieć? Nie, dokładnie, zgadzam się. Tak. Dobrze, słuchajcie, żeby już nie przeciągać, bo nie chcemy, żeby tak długo te live'y trwały, to jeszcze takie ogłoszenia dla Was, że jutro zaczynamy kolejny jakby taki puzelek, ale dowiecie się o tym jutro dla tych osób, które będą chciały dołączyć. O godzinie 20 właśnie na tej grupie rozpoczynamy klub książki i jutro jest oficjalne rozpoczęcie tego klubu. Kto będzie odpowiedzialny za ten klub, to nie mogę Wam dzisiaj jeszcze zdradzić, bo to będzie jutro, ale to nie będzie ani Małgosia, ani ja. Więc słuchajcie, będzie się działo. Oczywiście zapraszamy do tego klubu, bo on będzie tutaj, klub książki, czyli będziemy studiować, nawet nie tylko czytać, ale będziemy studiować wartościowe książki. Więc zapraszamy jutro już na godzinę 20 właśnie w tej przestrzeni. To jest poniedziałek. We wtorek zapraszamy na live'a z Małgosią Staniszewską, live coachem, a w czwartek zapraszam na live'a ze mną. Będą kolejne niespodzianki, słuchajcie, już w tym tygodniu, więc śledźcie naszą grupę, bo będzie się dużo działo, bo zapraszamy dużo fajnych osób, które będą jakby też dawały swoją wartość w tej grupie. Zapraszamy Was do tego klubu rozwoju. Link podamy pod tym live'em za chwileczkę. Zapraszamy do klubu rozwoju. Tam już wchodzimy w procesy, słuchajcie, i jest pewna mała zmiana, bo my chcemy się spotykać zarówno offline, jak i online. I na żywo mieliśmy się spotkać 25 maja w Toruniu, ale data się zmieniła i słuchajcie, 26 maja w Toruniu na Dzień Matki robimy warsztat, który jest dla osób, które czują, że utknęły gdzieś w życiu albo czują, że chcą więcej od życia, chcą odkryć swój cel, odkryć swoje przeznaczenie i nie wyjdą z tego warsztatu, jak tego nie zrobią, bo będziemy robić różne procesy właśnie na to. Dlaczego ten cel? Dostaną konkretne kroki, co muszą robić codziennie, krok po kroku, żeby ten cel osiągnąć. To będzie jeszcze dużo niespodzianek, ale o tym będziemy jeszcze informować w późniejszym czasie. Więc z mojej strony to jest wszystko. Z ogłoszeń również, chyba o niczym nie zapomniałam. Nie, chyba wszystko. Także zapraszamy. Będzie się dużo działo, także zapraszamy jak najbardziej do nas. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy i do zobaczenia o 20. Do zobaczenia.